Call of Duty, seria, która nieprzerwanie pojawia się na rynku od lat, miała wzloty i upadki. Pomimo ciągłych narzekań fanów i przeciwników, wciąż jest jedną z najlepiej sprzedających się serii na świecie i póki co kolejne części wciąż pojawiają się na naszych komputerach i konsolach, a wydawca Activision nie zamierza przestać. Oto historia najsłynniejszej wojennej serii. Aby rozpocząć historię Call of Duty, musimy cofnąć się aż do roku 1999, kiedy pojawia się największy konkurent serii Medal of Honor. Wielu graczy myśli, że seria Medal of Honor rozpoczęła się wraz z Allied Assault. Nic bardziej mylnego. Medal of Honor ma korzenie konsolowe i właśnie w 1999 roku pojawiła się pierwsza część cyklu na konsolę PlayStation. Ciekawostką jest fakt, że fabułę napisał sam Steven Spielberg, a gra miała po części dawać możliwość uczestniczenia w wydarzeniach podobnych do filmowego Szeregowca Ryana. Gra okazała się sporym sukcesem, zdobyła znakomite oceny wśród krytyków i graczy. Owszem, była mniej dynamiczna niż Allied Assault z racji utrudnionego sterowania, obiekty rysowały się tuż przed oczami, ale zachwycała animacją postaci i ciekawymi możliwościami, jak misje typu stealth z obowiązkowym pokazywaniem dokumentów napotkanym nazistom. Rok później pojawiła się druga część cyklu o podtytule Underground, wciąż na PlayStation. Była bardzo podobna do części pierwszej pod kątem gameplayu i mechaniki. Pomimo tego ponownie została bardzo dobrze przyjęta przez graczy. W tym samym roku pojawia się pierwszy Medal of Honor na PC o podtytule Allied Assault. Dzięki pozbyciu się ograniczeń znanych z konsol, seria mogła rozwinąć skrzydła. Gra powstała na silniku id Tech 3, znanym z gry Quake 3 Arena. Gra wyglądała pięknie, a jej ozdobą było bez wątpienia lądowanie na plaży Omaha, które w końcu oddało klimat Szeregowca Ryana. Nad grą pracowały dwie ważne osobistości, Vince Zampella i Jason West, którzy wskutek nieporozumień wewnątrzfirmowych opuścili EA i stworzyli własne studio Infinity Ward wraz z innymi wcześniejszymi pracownikami EA. Deweloperzy od razu rozpoczęli pracę nad bliźniaczo podobną grą do Medal of Honor pod nazwą Call of Duty. Ponownie wykorzystano silnik id Tech 3 z animacją szkieletową zwaną Ares. Silnik z pewnymi modyfikacjami będzie używany długo przez kolejne lata przy pracy nad kolejnymi częściami cyklu. Później jednak jego nazwa zostanie przemianowana na IW Engine. Pierwszy Call of Duty w odróżnieniu od poprzednich shooterów FPS, gdzie bohater był samotnym nadczłowiekiem walczącym z przeważającymi siłami wroga, dawał możliwość walki ramię w ramię z innymi żołnierzami. Gracz czuł się niewielkim trybikiem w wojennej maszynie. Wokół ginęli ludzie, a my byliśmy jednym z wielu żołnierzy obecnych na froncie. Również pod kątem fabularnym Call of Duty podnosił poprzeczkę. Zamiast jednego bohatera dostawaliśmy 3 zróżnicowane kampanie. Zaczynaliśmy jako Amerykanin podczas lądowania w Normandii. Tutaj czekała nas szalenie dynamiczna misja z ostrzeliwaniem się z samochodu. Druga kampania była o Brytyjczykach, również podczas operacji Overlord. Tutaj z kolei warty zapamiętania był atak na Tamę oraz ucieczka ciężarówką z ostrzeliwaniem się z Panzerfaustów. W tej kampanii pojawia się też kapitan Price, z którym podejmiemy się misji zinfiltrowania okrętu wojennego Tripitz. Warto wspomnieć, że Price pojawi się jeszcze nie raz na łamach serii. Ostatnią kampanią i zarazem najbardziej filmową była kampania rosyjska rozpoczynająca się bitwą o Stalingrad. Gracze bardzo łatwo znajdą podobieństwa do pierwszych scen z filmu Wróg Bram. Gra kończyła się szturmem na Reichstag. Call of Duty, pomimo oczywistych podobieństw do Medal of Honor, był grą inną. Bardziej stawiał na skrypty, które nakręcały filmową narrację. Będzie to znakiem rozpoznawczym serii przez kolejne części cyklu. Mini-animacje, które ilustrowały towarzyszące nam wydarzenia, dodawały realizmu, jaki stanowiły ozdobę każdej kampanii. Żołnierze wlekli rannych, pacyfikowali czołgi i wiele innych. Graficznie nie odbiegało wiele od tego, co było pokazane w Medal of Honor. Cieszyły niewielkie smaczki, jak na przykład to, że hełmy żołnierzy nie były przybite do głowy i poruszały się niezależnie, a ranni żołnierze biegali powłócząc nogami. Warto wspomnieć o sztucznej inteligencji pozostałych wojaków, którzy potrafili kryć się za osłonami, kłaść ogień zaporowy, a także pokonywać napotkane przeszkody. Również oparcie gry na walce zespołowej dało niespotykane doznania.
Hasło gry brzmiało "In war, no one fights alone" i w tym wypadku była to 100% prawda, choć tego typu elementy pojawiły się już w Medal of Honor w misji lądowania na plaży Omaha. Gra zdobyła ogromne uznanie graczy jak i branży, zbierając ponad 80 nagród. Captain Price, Captain Fall. Worry about that, Commissioner. I'll take care of him. Ready? Okay, go, go! All right, Evans. We'll head east, destroying any targets of opportunity. Then we'll meet up with the rest of the squad as planned. Rok po Call of Duty pojawił się pierwszy i ostatni dodatek do gry. Warto wspomnieć, że poza cyfrowymi DLC będzie to jedyne pudełkowe wydanie z misjami. Stworzeniem gry zajęło się Grey Matter Interactive. Gracze ponownie dostali 3 zróżnicowane kampanie. Pierwsza opowiada o kapralu Moodim, który bierze udział w bitwie o Bastogne. Druga o lotniku Jamesie Doyle'u, który ma za zadanie zbombardować niemieckie instalacje w Holandii z pokładu potężnego B-17. Później akcja przenosi się na Sycylię, gdzie niszczymy nabrzeżne działa. Ostatnim z bohaterów jest Juri Petrenko, z którym będziemy walczyli pod Charkowem i na Łuku Kurskim. Od razu dało się zauważyć, że gra jest mniej liniowa, więcej tutaj chaosu, co bardziej odpowiada wojennej zawierusze. Pierwsza kampania w dużej mierze była oparta na odcinkach serialu Kompania Braci. Niewątpliwie ozdobą dodatku była misja lotnika, fantastycznie wyreżyserowana i pełna skryptów, kiedy obsadzamy kolejne działa w potężnej latającej fortecy. Raz strzelamy do myśliwców, kiedy indziej zrzucamy bomby czy odcinamy paliwo od silników. Drugą bez wątpienia niezapomnianą mapą była Sycylia. Niszczenie latarni morskiej, nabrzeżnych dział i późniejsza ucieczka na motocyklu dawały potężnego kopa adrenaliny. Kampania rosyjska też nie miała się czego wstydzić. Powtórzono początkową oskryptowaną sytuację z podstawki, z tym, że tutaj na miejsce bitwy podróżowaliśmy ciężarówką, a nie łodzią. Dodano walki czołgami pod Charkowem, co było także powtórzeniem pomysłu z podstawki. United Offensive był krótszy, ale bardziej intensywny i zarazem trudniejszy. Również mapy stały się o wiele większe. Dynamizm akcji podkręcały pościgi na różnych środkach lokomocji, jak i świetne misje oferujące unikalne zdarzenia, jak wysadzenie mostu z pociągiem, czy desperacka walka o odzyskanie stacji kolejowej w Charkowie. Hasło z podstawki zostało jeszcze bardziej tutaj uwypuklone. W bitwach walczyło więcej żołnierzy. Zawartość mogła być kolejną częścią Call of Duty, a nie wyłącznie dodatkiem. W przyszłości Activision nigdy nie popełni już tego błędu. Poprawiono także trochę grafikę, choć były to niuanse. Niewątpliwie dodatek ugruntował pozycję Call of Duty jako jednej z najlepszych gier wojennych. Activision nie zapomniało o graczach konsolowych. Dla nich powstała zupełnie osobna gra o podtytule Finest Hour. Zamiast silnika z Quake 3 zdecydowano się wykorzystać silnik Renderware. Sam silnik nie był zły. Na nim działały takie hity jak Grand Theft Auto 3, Bully czy fantastyczny Black. Jednak pomimo to Call of Duty w porównaniu do PC-towej wersji wyglądał biednie. Stworzeniem gry zajął się Spark Unlimited i była to ich pierwsza gra. W przyszłości Activision popełni jeszcze dwukrotnie błąd, oddając tą markę w obce ręce. Gracze dostali ponownie 3 zróżnicowane kampanie. Pierwsza, rosyjska, rozpoczynała się ponownie bitwą o Stalingrad. Pierwszy raz w historii w ramach jednej kampanii następowała zmiana bohatera na snajperkę Pawelowną i możliwość walki kobietą będzie dość niespotykaną rzeczą w całej serii Call of Duty. Dodano także walki czołgami.
misjami. Druga kampania działa się w północnej Afryce, a trzecia w zachodniej Europie. Dało się zauważyć spore uproszczenia w rozgrywce. Walki nie były tak widowiskowe, co prawda pojawiały się skrypty, ale nie dawały tego uczucia uczestniczenia w czymś wielkim. Choć autorzy starali się oddać ducha Call of Duty, nie bardzo to wyszło. Owszem, już w Stalingradzie możemy wziąć udział w dość sporym szturmie, jednak design żołnierzy mocno odstaje od tego, do czego nas przyzwyczaiła seria. Same misje były dość długie i oferowały spore mapy. Prawdziwą zmorą gry był wyśrubowany poziom trudności. Kto próbował przejść amerykańską kampanię, na pewno zapamiętał misję ze eskortą czołgów. Trudność wynikała z paru powodów, które były dość nowatorskie jak na serię Call of Duty. Przede wszystkim broń była bardzo niecelna, a wróg potrafił przyjąć nawet i cały magazynek zanim upadł. Każda misja posiadała tylko jeden checkpoint i często trzeba było powtarzać długie i trudne fragmenty mapy po raz kolejny. Poważnym problemem było sterowanie. Postać dziwnie się ślizgała, a ruch następował z pewnym opóźnieniem, co wpływało z kolei na celność. Finest Hour potężnie gubił klatki animacji, a różnice w płynności były ogromne. Poziom trudności także rósł z kampanii na kampanię. Wróg mógł zadawać więcej obrażeń, a i sam był bardziej odporny. Coś, co nie będzie miało miejsca w żadnej już części serii. Większość misji trzeba było grać niezwykle ostrożnie, spokojnie eliminując cele z ukrycia i dopiero ruszając do kolejnej osłony. Owszem, było to bardziej realistyczne, jednak w połączeniu z kiepskim sterowaniem doprowadzało do szału. Z nowości była możliwość zbierania apteczek i używania ich w późniejszym okresie. Grafika również nie zachwycała, a wręcz odstraszała kiepskimi teksturami i ubogimi obiektami. I choć można było to zrzucić na karb dość odstających technologicznie od PC konsol, to jednak kolejne gry z serii, które również pojawią się na konsole szóstej generacji, pokażą, że jednak da się zrobić porządnego Call of Duty, dysponując ograniczonymi możliwościami technologicznymi. Pomimo że zawiodła grafika, całkiem dobrze wypadła animacja. Autorzy przygotowali całą masę animacji kontekstowych. Na przykład żołnierz, stając za karabinem maszynowym, kładł na ziemi swój karabin. Pierwsza kampania rosyjska miała potencjał. Obrona Stalingradu wyglądała trochę inaczej niż w wersji pecetowej, choć była o wiele bardziej liniowa. Dodano bardzo fajną misję, gdzie atakujemy czołgiem lotnisko. Druga kampania też nie oferowała nic nadzwyczajnego, poza oskryptowanym ostrzeliwaniem się z jeepa. Trzecia kampania była najbardziej otwarta. Tereny trudno nazwać dużymi, ale oferowały największą swobodę. Finest Hour jest jedną z najsłabszych części serii. Brakuje mu ikry, oskryptowanych wydarzeń i poczucia uczestniczenia w dużych działaniach wojennych. Gra też często uciekała w fantastykę, gdy jeden żołnierz niszczył całą dywizję czołgów z Panzerschrecka. Oczywiście takie elementy w serii będą często, ale w Finest Hour były najbardziej uwypuklone. Ciekawostką jest to, że Spark założył budżet na stworzenie gry $2 miliony, a finalnie wydał ich aż 8. There you are. I've been hunting that. W 2005 roku Infinity Ward ponownie uderzyło, tym razem Call of Duty 2. Nie pozostawiał wątpliwości, kto robi najlepsze FPS-y w czasach II wojny światowej. Rok wcześniej EA wypuściło bardzo dobry Medal of Honor Pacific Assault, gdzie zamiast jednego superbohatera mieliśmy drużynę. Pomysł, jak i teren działań były naprawdę niezłe, jednak druga część Call of Duty zmiotła konkurencję, nie zostawiając miejsca na dyskusję. Ponownie zaprzęgnięto do pracy zmodyfikowany silnik Tech 3 przemianowany na IW2.0. Kolejne wersje silnika posłużą w produkcji kolejnych 8 części, łącznie z Infinity Warfare. Choć ciężko się już tam doszukiwać chociażby podstaw silnika Tech, z którego IW wyrosło. Call of Duty 2 przez wielu uważane jest za najlepszą grę nie tylko z serii, ale najlepszą grę traktującą o II wojnie światowej. Dyskusyjną nowością było usunięcie apteczek. Od teraz, aby bohater odzyskał zdrowie, wystarczyło skryć się przed odstrzałem. Była to niezwykła nowość i system ten zaadoptują wszystkie kolejne FPS-y, stosując go
go z powodzeniem do dziś. Z jednej strony usuwało to problem uciążliwego poszukiwania apteczek, z drugiej strony odzierało grę z jakiejkolwiek taktyki. Można było biec na wrogów przyjmując kolejne kule, następnie chwilę odczekać i powtórzyć zabieg ponownie. Owszem, zwiększało to dynamizm, choć realizmu w tym za wiele nie było. Przez kolejne części ten element pozostanie niezmienny. Call of Duty stawał się o wiele prostszy od poprzedników, choć ta reguła będzie miała spore wyjątki. Gracz ponownie dostawał 3 zróżnicowane kampanie: Amerykanów, Brytyjczyków i Sowietów. W Rosji zaczynaliśmy od obrony Moskwy, by ponownie odwiedzić Stalingrad. Misje rosyjskie, pomimo powtórzonego teatru działań, pokazywały wojnę w niespotykany dotąd sposób. Mapy były mniej liniowe, a żołnierze porozumiewali się między sobą, ostrzegali o niebezpieczeństwach, wydawali odpowiednie rozkazy i komentowali w zależności od sytuacji, w jakiej się znaleźli. Ogromnym krokiem naprzód była oprawa graficzna. Zniszczone sowieckie miasta robiły wrażenie. W pokojach stały meble, po ziemi walały się fragmenty budynków i instalacji. Wrażenie robiły wybuchy i świetnie wykonany dym z granatów dymnych. Wraz z postępem graficznym szły rewelacyjnie zaprojektowane misje. Druga kampania brytyjska przenosiła nas do północnej Afryki, gdzie toczyliśmy walki z oddziałami Afrika Korps generała Romla. Powróciły walki za sterami czołgów. Ostatnią kampanią była kampania amerykańska. Atakowaliśmy plażę Omaha, jednak tym razem w innym ujęciu niż było to pokazane w klasycznym Medal of Honor. Z racji otwartych i mniej liniowych poziomów przemodelowano sztuczną inteligencję. Żołnierze potrafili wycofywać się, flankować czy zajmować pozycje, skąd prowadzili ostrzał. Dużo pracy włożono w odwzorowanie realistycznych miejscówek, jak i feelingu samej walki. Warto wspomnieć, że zespół deweloperów wspomagał swoją wiedzą jeden z weteranów wojennych, który brał udział w lądowaniu w Normandii. Call of Duty 2 pokazał, jak powinny wyglądać gry wojenne. Szalenie dynamiczne walki, świetna oprawa i uczucie brania udziału w czymś większym. Te elementy bez wątpienia sprawiły, że Call of Duty 2 jest do dziś jedną z najlepszych gier opowiadających o II wojnie światowej. Target areas. Ready, good. This is King Fight, come in! Po niezbyt udanym Finest Hour gracze konsolowi wyczekiwali kolejnej części z pewnym niepokojem. Po fenomenalnej części drugiej na komputery osobiste było już jasne, że do tej jakości konsolowa wersja nie ma szans dorównać. Activision postanowiło nie popełnić błędu i powierzyło stworzenie gry zasłużonemu studiu Treyarch, wierząc, że nie powtórzą błędów Spark Unlimited. Ekskluzywnie na konsolę 6. generacji pojawiła się Call of Duty 2 o podtytule Big Red One. Treyarch nie zawiodło. Choć z rozmachem i przywiązaniem do detali nie mógł się równać z grą z PC, konsolowcy dostali kawał porządnej strzelanki, zmywając niesmak po Finest Hour. Big Red One zrywał z tradycją poprzednich części i nie pokazywał konfliktów z perspektywy 3 różnych wojaków, ale przez całą grę wcielaliśmy się w żołnierza pierwszej dywizji piechoty tytułowej Big Red One, z którą podejmujemy walkę na kolejnych zróżnicowanych frontach w północnej Afryce, Sycylii, Normandii czy wreszcie na linii Siegfrieda w Niemczech. Kolejną nowością był stały skład, który towarzyszył nam na frontach. I choć ciężko powiedzieć, że gracz mógł się z nimi zżyć, była to miła odskocznia od randomowych wojaków hurtowo ginących na naszych oczach. Podobny zabieg był w Medal of Honor Pacific Assault, choć tam korzystaliśmy z unikalnych umiejętności naszych towarzyszy. Tutaj stanowią oni jedynie tło. Gra zdecydowanie wygrywała zmianą frontów i misjami. W północnej Afryce niszczyliśmy lotnisko i bazę Messerschmittów. Nie zabrakło strzelania ze stacjonarnego działa do wrogich samolotów. W
Tunezji przyszło nam walczyć za sterami czołgów. Z dodatku United Offensive powtórzono też fenomenalną misję w samolocie B-17, choć w trochę innym i mniej dramatycznym ujęciu. Gracz mógł wziąć udział w operacji Husky, zaczynając od szturmu plaży na Sycylii, by potem walczyć w głąb terytorium. Ostatnią kampanią była walka zimą przy linii Zygfryda. Nie bez znaczenia było umieszczenie drużyny bohaterów. Taki zabieg umożliwił zatrudnienie połowy obsady z serialu Kompania Braci, którzy podkładali głos poszczególnym bohaterom. Między nimi także pojawił się sam Mark Hamill. Pod tym kątem gra zdecydowanie wygrywała z wersją PC-tową. Ograniczenia technologiczne nie pozwalały na pełne rozmachu bitwy, choć Treyarch i na to znalazł sposób. Owszem, na ekranie zdarza się więcej żołnierzy szturmujących wroga, jednak zazwyczaj dzieje się to w tle. Zarazem, aby to było możliwe, gra stała się bardzo korytarzowa. Nie było mowy o otwartych przestrzeniach. Często, pomimo że gra toczy się na otwartym terenie, dzieje się w ciasnych i liniowych miejscówkach i z czasem zaczyna być to odczuwalne. Natomiast ciekawostką jest fakt, że Big Red One doczekał się fizyki Ragdoll, coś czego nawet wersja PC-towa nie posiadała. I było to kolejną nowością w serii. Choć fizyka była dość szczątkowa, widać było, że seria idzie naprzód z kolejnymi nowościami w kwestii silnika. Sterowanie padem też stało się przyjemniejsze niż Finest Hour, choć nadal o płynności i wygodzie klawiatury i myszki nie można było mówić. Bez wątpienia Big Red One jest niezwykle udaną częścią serii, gdzie pomimo granic technologicznych udało się wydobyć ducha Call of Duty, choć trzeba pamiętać, że ilość klatek na sekundę miejscami drastycznie spadała. Cieszył fakt, że gracze konsolowi nie dostali okrojonego portu z PC, ale własną historię z zarysowanymi bohaterami, których brakowało wcześniej. Activision później już nie popełni błędu, oddając stworzenie kolejnej części kultowej serii mało znanym studiom. Wyjątkiem będzie Road to Victory na PSP i Black Ops Declassified na PlayStation Vita, która zbierze miażdżące recenzje. Jeśli chodzi o serię Call of Duty, nikt poza Infinity Ward i Treyarch nie zrobi tego lepiej. Collect his dog tags. Well, what's she sore about? I just Hey, said... look, replacement. Just because you got that patch on